Zapraszam na kanał Cynicznie po polsku. Dziękuję również pięknie za wszystkie subskrypcje i polubienia. Współczesny, niezwykle złożony świat, zwłaszcza z waszyngtońskiej perspektywy, a taką impresję miałem po przeczytaniu właśnie strategii bezpieczeństwa narodowej amerykańskiej, jest takim systemem systemów. Tak? On ma takie swoje jakby fizyczne lokalizacje, które mają konkretne parametry funkcjonowania. I takim pierwszym systemem, ja je wymienię troszeczkę w innej kolejności, ale to w sposób zamierzony. Pierwszym takim systemem jest ten system dalekowschodni, czyli to jest najważniejsze zagrożenie, czy na razie na poziomie rywalizacji, tak, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać, czyli Chiny. I ten Tajwan w taki sposób obrazowy, czyli używając języka czy fizyki, czy tutaj Clausewitza jako ten środek ciężkości, ma wpływ na wszystko. Tak? Wytrącenie tego środka ciężkości spowoduje co najmniej wibrację systemu, a de facto może spowodować jego dysfunkcję. I to, co tam się dzieje, tak? czyli kwestie Chiny, domyślnie Korea Północna, tak? To jest amerykańska perspektywa, czyli kwestia japońska, czy Południowej Korei, czy dalej tam Filipiny, tak i Australia. To wszystko, co powoduje to połączenie ciągu logistycznego, handlowego, zależy od tego, czy jest polityczna kontrola nad Tajwanem, strategiczna, wojskowa, ekonomiczna, technologiczna, jakakolwiek inna. I ten system nie jest do końca przez nas tutaj na tym naszym radarze, skoro używamy takiego jakby porównania, nie jest do końca widziany, dlatego że to nie są kwestie natowskie. Polska jest tutaj krajem regionu, tak, ma aspiracje regionalne, a nie globalne. I myślę, że to nie do końca widać. I to, co Amerykanie robią, ich lokalizacja zasobów, tak, środków, często, gęsto zawiera właśnie ten priorytet, który jest dla nas ciężko do zaakceptowania, zrozumienia, a czasami w tych kalkulacjach widzimy to inaczej. Drugim takim systemem jest oczywiście Iran i wszystko związane z sytuacją tutaj na Bliskim Wschodzie i Izrael pełni funkcję takiego właśnie środka ciężkości, na którym wisi ten stworzeń bezpieczeństwa. Tak? Wszystko wokoło, łącznie tutaj z sojusznikami, ale tymi łatwiejszymi, tak, czy bardziej przyjaznymi i tymi pełnymi wyzwań, tak jak Arabia Saudyjska chociażby. Tak ostatnio wiemy. Zresztą podczytuję tutaj z wielką uwagą i przyjemnością układ sił i też sprawy dotyczące Iranu są tam bardzo często wspominane. I trzecim tym systemem jest oczywiście zagrożenie rosyjskie, wymieniane zresztą w strategii bezpieczeństwa narodowego amerykańskiego i tym stworzeniem właśnie zaczyna być Rzeczpospolita. Czyli jakby historycznie ta architektura bezpieczeństwa była zlokalizowana w tym stworzeniu niemieckim. Mówię tutaj o czasach zimnej wojny, tak, i potem dopiero ta rozbudowa, powiększanie nowych członków, zmiana całkowicie tej geometrii strategicznej, ale bardziej ona miała charakter ekonomiczny, a mniej może w obszarze bezpieczeństwa. I dzisiaj można byłoby powiedzieć, że gdybyśmy chcieli narysować jakby geometrycznie ten obszar, to będzie to Warszawa i Kijów. Mimo, że tutaj Ukraina nie jest w NATO, tak? ale wszystko, co się dzieje, to jest ta interakcja pomiędzy właśnie tym krajem natowskim, unijnym, który jest potężnym potencjałem tutaj w regionie. Nic się bez nas nie odbywa. Czy to kwestie tutaj na północy, czyli tutaj enklawa królewiecka, tak? I wszystko, co jest z tym związane w natowskich planach. Czy przesmyk suwalski i nasza tutaj zabezpieczenie projekcji siły do krajów bałtyckich. Czy kwestia ostatnio tej nazwijmy to tak, weaponizacji, nielegalnej migracji i kryzys na granicy polsko-białoruskiej, w pierwszej fazie tak negatywnie oceniany przez wiele środowisk tam unijnych, europejskich, ale również w kraju. Teraz się okazuje, że to była, że tak powiem, dobrze przeprowadzona tak operacja i potrzebna i skuteczna. I finalnie Ukraina. I każdy dolar, każdy litr paliwa, każdy czołg haubica, każda sztuka amunicji, która jest dostarczana na Ukrainę, nie może być fizycznie dostarczana w żaden sposób. Każda delegacja, która tam jedzie, tak, nie może wylądować gdzie indziej, jak właśnie tutaj. Więc ta odpowiedzialność, która na nas spoczywa, coraz większa, to te pytania, które są tutaj kierowane, uwaga, wzorowanie się czasami, tak, czy pytanie o pomoc, o sugestie, jasno wskazuje na to, że w tych trzech środkach, żeby być dobrze zrozumianym, ja nie mam tu takiej intencji pokazywać tego jak w skali globalnej, tak, ale pomyślałem sobie ostatnio, że
Jeśli kupujemy tak, sprzęt w Korei, bo to jest jedyny dzisiaj dostępny środek dobrej jakości, byłem osobiście też w Korei, miałem okazję zobaczyć to z bliska, no to jest to po drugiej stronie globu. I to jest dokładnie właśnie na tym śladzie, to gdzieś tam przez tą Malakkę musi przepłynąć przez Ocean Indyjski tutaj i dalej. Tak? Więc to musi być obszarem naszych analiz, naszych kalkulacji. No, Aramco jest właśnie od tego trudnego sojusznika, tak? Więc to też dzisiaj na tym największym poziomie strategicznym coś, co kiedyś nie było taką właściwością naszą, żeby się tym zajmować, no stanowi, tak, weszliśmy do pierwszej ligi, no i musimy w tej pierwszej lidze się tu zachowywać tak jak pierwsza liga. Więc to nakłada cały zestaw zobowiązań ogromnych, ale też to, co najważniejsze chyba i taka powinna być konkluzja, cały zestaw szans i z tych szans trzeba tutaj dobrze skorzystać. Także ta Ukraina jest takim fokusem, jest akceleratorem wielu procesów, jest dzisiaj też no, ogromnym takim przykładem, ale to będzie jeszcze, wiadomo, no, masa wyzwań z tym związanych. Powiem panu tak, że jak często rozmawiam tutaj właśnie na różnych forach, a rozmawiam tu i w Europie, ale ostatnio też i poza, tak, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie, to zauważam taką właściwość, że tam jest to widzenie sektorowe, że jest chwila, tydzień rozmawiania o tym, że była eksplozja Nord Stream 2, nie do końca jakby widząc, że to jest rura dokładnie, która biegnie blisko Polski i to my przez ostatnie lata mówiliśmy, że ona nie obsługuje interesów, że ona jest zagrożeniem. Tak? Potem mamy chwilę rozmowy na temat tak, Królewca i tutaj rosyjskiej aktywności czy militaryzacji tego obszaru. Potem jest rok opowieści tak, o przesmyku suwalskim. Potem jest kryzys tak polsko-białoruski, to jest w związku z imigracją, potem na Ukrainie. A ja wtedy mówię, słuchajcie, to u nas z Warszawy na naszym radarze jest wszystko w jednym czasie, w jednym miejscu. To jest to nasze widzenie. Od tam Rzeszowa aż tutaj po Szczecin, jak ten radar szeroko otworzymy, to się dla nas dzieje w jednym czasie. I myślę, że takie zwracanie uwagi właśnie wszystkim, że jeżeli nie będziemy skuteczni na Ukrainie, jako cywilizacja, jako Unia Europejska, jako NATO, jako Polska, tak, czy tutaj jako flanka wschodnia, to natychmiast tracimy w tym sensie strategicznym Białoruś. Ona będzie się jeszcze bardziej integrować. Ona będzie jeszcze bardziej uzależniona. Jeżeli będziemy skuteczni, tak, jeżeli pomożemy Ukraińcom tą wojnę wygrać na taki sposób i takich warunkach finalnych, które oni by sobie tutaj życzyli i akceptowali, to zupełnie inaczej ta geometria wygląda. I to są naczynia połączone. Tak? I teraz cały okręg królewiecki tak, powoli w tej sytuacji, po wejściu potencjalnym, głęboko wierzę, tak, Szwecji i Finlandii, staje się ogromnym wyzwaniem rosyjskim. Oni muszą tą część utrzymać. Tak? To zupełnie inaczej ta geometria dzisiaj będzie wyglądała, bo flota Bałtyku ma już zupełnie inną swobodę tutaj działania. I my jesteśmy w centrum tej uwagi. Tak? Musimy do tego podchodzić z ogromną pokorą do wiedzy, do czego zawsze zachęcam, bo mamy czasami takie skłonności romantyczne, że nam się tutaj przypominają części naszej historii nie do końca adekwatne do tego, co jest dzisiaj. Z ogromną taką atencją, żeby wysłuchać wszystkich opinii i je starać się wziąć pod uwagę. 22 roku na pewno w sposób taki symboliczny zapisze się w nowoczesnej historii nie tylko Polski i tutaj regionu, ale myślę, że to jest sprawa, której implikacje będą globalne. Choć wiele procesów i w funkcji czasu, i w funkcji przestrzeni zaczęły się znacznie wcześniej i tylko ten 22 rok był takim kompresorem, takim miejscem w czasie i przestrzeni, gdzie wszystkie sprawy związane właśnie z energią, tak, z bezpieczeństwem, w tym świecie post-covidowym niezwykle się skumulowały. Ja z tą wizytą zwlekałem troszeczkę, znamy się tutaj doskonale z panem generałem Załużnym, również z jego poprzednikiem, z generałem Chamczakiem, bardzo dobre relacje, ponieważ jako szef sztabu doskonale zdawałem sobie sprawę, no, jaka jest odpowiedzialność i najzwyczajniej w świecie nie chciałem tutaj jakoś przeszkadzać specjalnie, czy też chciałem poczekać troszeczkę, żeby te sprawy, o którym ja jestem zainteresowany, nabrały takiego odpowiedniego już zabarwienia tak analitycznego, żebyśmy wiedzieli, o co mogę go zapytać i w jaki sposób mogę mu pomóc. I na taką podróż się zdecydowałem.
Rozmawialiśmy zarówno w takim formacie bardziej oficjalnym, czyli przedstawimy sytuację bezpieczeństwa, scenariusze, tak jak to widzą, tak jak to rozumieją, tak jak to przewidują, ale również mieliśmy taką okazję jak żołnierz z żołnierzem tak porozmawiać o jego osobistych impresjach i to są rozmowy absolutnie bezcenne. Miałem możliwość być zarówno w Kijowie, jak i również w Hostomelu na lotnisku. Rozmawiałem z dowódcą obrony tej pierwszej fazy, także unikalna sposobność porozmawiania tak na szczeblach i taktycznych, operacyjnych, aż tutaj do szczebli strategicznych. Przejechałem masę kilometrów, rozmawiałem z wieloma ludźmi i wydaje mi się, że pomimo takiej ogromnej, pozytywnej motywacji, którą widać i czuć, woli walki, woli zwycięstwa, determinacji, to jeżeli się zbuduje taki pełen obraz, to ta sytuacja jest ciągle niezwykle złożona i niebezpieczna i daleko jeszcze jest od jakichś takich zachwytów i radości co do rychłego zakończenia tej wojny. Także jeszcze sporo przed nami. Myślę, że w wielu obszarach, nie tylko ze względu na bliskość geograficzną, ale też i kulturową, tak, z Ukrainą, łatwiej nam było się komunikować i nakładając na to ogromną atencję strategiczną wszystkich tutaj w regionie, nie tylko tak, bo również za oceanem, która jest skierowana do Polski, do Warszawy, w jaki sposób do tego podchodzimy, jak to robimy, jakie są nasze priorytety, jak inwestujemy, jak chcemy Ukrainie pomóc, to myślę, że ta odpowiedzialność absolutnie historyczna tak, na nas ciąży. Także wizyta bardzo taka merytoryczna, ale też i zwyczajnie też po ludzku bardzo emocjonalna. Trzymam kciuki. Wspaniały żołnierz, wspaniały dowódca, wspaniały człowiek z ogromnym autorytetem, takim nieformalnym, z pomysłami, no ale odpowiedzialność, która jest na jego barkach, tak jak pan wspomniał, jest niewyobrażalna. No takich pytań dostałem mnóstwo po powrocie, natomiast ja jednak bym troszeczkę jakby spowolnił to i zanim przejdziemy do takich wniosków, konkluzji, chociażby tutaj już tak z takiego bardzo merytorycznego, wąskiego, wojskowego punktu widzenia, czyli sposób przywództwa, tak, to jednak no, trzeba się pokusić tutaj o takie szersze spojrzenie na Ukrainę, żeby te nasze wnioski nie były właśnie takie sektorowe, żeby nie były emocjonalne, żeby nie były wyjęte z kontekstu. Zanim panu odpowiem, to musimy wiedzieć, że ta wojna została przez Rosjan zupełnie inaczej zaprogramowana niż ta wojna, do której my tutaj jako państwo, jako flanka, tak, jako NATO będziemy się przygotowywać. A to stanowi ogromną różnicę. Jakkolwiek takich doświadczeń, które zbieramy, mamy też możliwość, zbudowaliśmy cały system tak, zbierania doświadczeń i takiego zespołu łącznikowego, to Rosjanie jednak tą wojnę zaprogramowali jako wojnę, która będzie krótka i będzie w środowisku, które oni w ich ocenach zakładając będzie dość korzystne, dość nawet bym powiedział przyjazne. Czyli dokładnie to, co zawiera tak zwana doktryna Gerasimowa, czyli przygotowanie informacyjne, korupcja władzy, czyli zbudowanie elementów oddziaływania na podświadomość, tak, wojna informacyjna, to wszystko w opinii Rosjan było przygotowane dość dobrze. Zaskoczyło mnie to, kiedy rozmawiałem z dowódcą właśnie obrony Hostomela, który powiedział mi, że po absolutnie dramatycznym początku część żołnierzy w wyniku przebiegu walk dostała się do niewoli, potem z tej niewoli zostali zwolnieni i zresztą bardzo pozytywnie w takim sensie, że bardzo wysoko oceniał tutaj tą pierwszą fazę i te jednostki powietrzno-desantowe rosyjskie, które tam próbowały lotnisko zająć. Także to w jego ocenie nie było przeprowadzone tak, jak widzimy dzisiaj, tak w wielu obszarach zupełnie nieudolnie, czy wręcz no, pod względem tutaj taktycznym, tak nagannie. I mówił, że Rosjanie zadawali pytania tym żołnierzom, dlaczego oni się bronili, dlaczego do nich strzelali. Że byli przygotowani do tego, że oni wylądują i ta bliskość kulturowa, to oddziaływanie polityczne tak na elity ukraińskie, propaganda rosyjska, która oddziaływuje tak na społeczeństwo, byli święcie przekonani, że właściwie ich tam przyjmą i ta pierwsza faza zakończy się bardzo, bardzo szybko. Zakładano oczywiście tutaj zmianę władzy pana prezydenta Zełenskiego, no i potem finalnie zajęcie całej Ukrainy. Więc ta pierwsza faza
tych uderzeń precyzyjnych nie była wyskalowana na absolutną destrukcję, tylko właśnie na wytworzenie takiej presji. Nawet ta koncentracja ogromna, która była dwukrotnie przecież przeprowadzona, bardziej miała walor takiego lewara na ewentualną nadreaktywność świata zachodniego, NATO, Amerykanów, niż na samą potrzebę taką przeprowadzenia operacji wojskowych. Więc jeśli ten czynnik weźmiemy, to zupełnie inaczej będzie to wyglądać, gdyby Rosjanie chcieli wykonać to uderzenie w zupełnie innym kierunku. No tutaj już nazwę to po imieniu, tak, czyli na kraje bałtyckie, czy na Rzeczpospolitą. System mobilizacji rosyjskiej, tak, czy sama gospodarka, która dopiero w późniejszych etapach została przestawiana i to też nie całkowicie, tylko w jakiś taki sposób wybiórczy, sektorowy. Więc to, co widzimy na Ukrainie, to nie do końca w każdym obszarze dałoby się przełożyć, tak, dokonać takiej translacji na te scenariusze, które mogłyby być tutaj na naszym kierunku. No, armia rosyjska okazała się też zupełnie inaczej przygotowana pod każdym względem moralnym, taktycznym, operacyjnym, technicznym, logistycznym, tak, niż byśmy tutaj się tego spodziewali. Ale ukraińska armia też miała masę problemów. Ja byłem tam jeszcze przed wojną, rozmawiałem z generałem Chomczakiem, rozmawialiśmy właśnie o edukacji, zwłaszcza oficerów, podoficerów, o zmianie stylu na ten zupełnie cywilizacyjnie odmienny, czyli nie na ten system wertykalny rosyjski, gdzie stawia się zdania, czeka się na raporty, na meldunki, gdzie nie ma inicjatywy, gdzie dowódca, jeżeli zdecyduje tam w swojej nieomylności, to oczekuje absolutnej subordynacji i literalnego wykonania zadania tak, jak on je postawił, versus to, co ma właściwość bardziej taką właśnie bliższą naszemu kręgowi kulturowemu, czyli ta inicjatywa, postawienie na indywidualność, na zaufanie, tak, żołnierzy. Więc ta transformacja nie została dokończona na Ukrainie. Oni jeszcze masę spraw tak chcieli zrobić, no ale sytuacja tutaj na to nie pozwoliła. I stąd też ta właściwość, tak, armii ukraińskiej, która nie jest armią natowską, to też musimy sobie to jasno powiedzieć. Tak zupełnie w innym środowisku to się ta wojna odbywa. No, zrobiła absolutnie fenomenalny krok do przodu, jeżeli chodzi o tą zmianę stylu przywództwa i tutaj osoba generała Załużnego, personalnie, tak, jego styl dowodzenia, jego taki wewnętrzny spokój, zaufanie do podwładnych, czasami akceptowanie, że te zadania są wykonywane nieco inaczej niż on może by sobie to wyobrażał, tak? Taka, też bym powiedział, troszkę słowiańska, tak, skłonność, że jeżeli czegoś się tak nie da zrobić w taki sposób, to robimy to w inny. No jest absolutnie imponująca. Natomiast rozmawiałem z wieloma też i kolegami, szefami sztabów, czy z moimi tutaj oficerami, generałami, żebyśmy mądrze przekładali, tak, żebyśmy nie patrząc na wojnę tutaj na Ukrainie, nie dokonywali tych reform w troszeczkę innym kontekście, innym środowisku. Także to jest ta różnica, na którą ja bym zwrócił uwagę. Natomiast jeśli chodzi właśnie o sposób dowodzenia, to tutaj generał Załużny nawet zażartował, że mówi, że właściwie dzisiaj do wygrania wojny potrzebne są dwie rzeczy: HIMARSy i Starlink. Także to jest taki też jakby symbol zmiany czasów, czyli broń precyzyjna uderzająca na duże odległości, tak, i system komunikacji dzisiaj niezależny, trudny w zakłóceniu. Jest taka system dowodzenia, tak, nie taki właśnie wertykalny, raczej horyzontalny. Zresztą wiele tych problemów, z którymi oni tam się spotykają, wiele tych rozwiązań, realizujemy w Wojsku Polskim Mission Command, tak, zarówno na poziomie tutaj oficerów, ale również i podoficerów promujemy. Ja robię to już od wielu lat i uważam, że dzisiaj ten kierunek jest słuszny, a wojna na Ukrainie tylko mnie w tym potwierdziła. Także, ale tak jak mówię, jest to tylko i wyłącznie pewien wycinek. Wojna na Ukrainie to jest sprawa, jak to mówią klasycy, tak, absolutnie czysto polityczna, a ta część wojskowa jest tylko jeden z elementów. Siły zbrojne są pewną funkcją bezpieczeństwa. Tak jak jest postrzegane zagrożenie danego kraju, tak są one skonstruowane, zorganizowane, wyposażone, zmotywowane. I te ostatnie dekady jednak pokazywały zupełnie inne zagrożenia. Tak? Rosja nam kompletnie zniknęła z radaru w latach 90. Chiny na tym radarze się pojawiały tak tylko punktowo i właściwie to tylko te radary dalekiego zasięgu widziały. Tak trochę żartując, ale zajmowaliśmy się głównie, a to jest też czas mojej służby, tak, zajmowaliśmy się głównie zarządzaniem kryzysowym, walką z terroryzmem,
operacjami ekspedycyjnymi. Tak? I ten wielki system krajowy czy też natowski po prostu się tym zajmował, bo takie były zadania. No potem troszeczkę, czy to, no trudno mi to już jakoś rozstrzygać, czy to krótkowzroczność, czy jakaś naiwność polityczna, czy też może no, zwyczajna tak, suma interesów spowodowała, że kwestie energetyczne, także tą Rosję żeśmy pomijali. No i zostaliśmy przyłapani tak troszeczkę w rozkroku w tym wszystkim. I tu też trzeba z takiego zwykłego ludzkiego punktu widzenia, jakkolwiek mamy swoje preferencje, tak, po prostu czuć tą odpowiedzialność, i ten szacunek, który się Ukraińcom należy, ponieważ oni nam dają czas, tak, oni ten czas kupują dla nas dzisiaj. Musimy, tak jak pan powiedział, wiele lekcji odrabiać i w pewnej takiej przenośni możemy powiedzieć, że walczą tak za nas. Używa się to czasami w takich emocjonalnych przekładach, ale tak naprawdę gdybyśmy zrobili rachunek, to chyba tak jest, tak? I dzisiaj to, co było właściwością tak, lat 90., czy tak jak ja sięgam pamięcią, czyli outsourcing, czyli ta logistyka, która, aby obniżyć jej koszty, była jednak w części tak cywilna, to, że no, postawiliśmy na to, żeby ta broń była precyzyjna, niezwykle skuteczna, no, ale jednak droższa, takich w mniejszych ilościach, powoduje, że do tego typu wojny, w takim środowisku, w takim obszarze, no jest to konstrukcja nieskuteczna. Że dzisiaj jednak potrzeba tej artylerii, fizycznie tych armat musi być wiele, a amunicji musi być liczone nie w dziesiątkach, ale w setkach tysięcy tak, sztuk czy w milionach. No i musimy podjąć decyzję. Tak? To bezpieczeństwo to jest zawsze taka gra pomiędzy tym, że albo je akceptujemy do jakiegoś bardzo wysokiego poziomu nieprzewidywalności i nie inwestujemy, albo inwestujemy, co jest kosztowną rzeczą, mitygujemy te zagrożenia, no ale wtedy tych środków brakuje w innych obszarach. Tak? I dzisiaj musimy podjąć tę decyzję. W Polsce, jak patrzę na region, to wygląda to jakkolwiek, każdy oczywiście tam będzie miał swoje 5 groszy, wygląda to dobrze, to idzie w dobrym kierunku. Tak? My siły zbrojne mamy jednak większe niż nasi partnerzy i to w tej części konwencjonalnej. Inwestycje, tak? PKB 3%. Tutaj zarówno wytyczne polityczne, zdolności ekonomiczne, akceptacja społeczna, Wojska Obrony Terytorialnej, nowoczesny sprzęt, który kupujemy, tak? Zakupy, które dokonujemy teraz wszędzie i to sprytnie nam wyszło, bo gdziekolwiek teraz moi koledzy nie przyjeżdżają, mówią, że jak my już gdzieś byliśmy, to trudno jest coś innego znaleźć. Natomiast no, potrzebne jest właśnie to rozumienie, tak? Bo bezpieczeństwo no, nie da się tego tylko i wyłącznie w tych złotówkach zmierzyć. I wydaje mi się tutaj, że te wysiłki, tutaj rozmawiałem to z generałem Milejem, który mówił, że no on podniósł tą debatę tak, do takiego poziomu, że nawet użył takiego sformułowania, właśnie reżim wojenny. Ta produkcja amunicji musi się odbyć w takim reżimie quasi wojennym i ta świadomość tutaj jest budowana, także myślę, że to dla bezpieczeństwa dobrze, ale to mówię, będzie nas kosztować i środki, i zasoby, ale również i czas, także trzeba się tutaj szybko reorganizować. Im bliżej zagrożenia, to musi być to robione szybciej i sprawniej, no, a my jesteśmy tego zagrożenia no niestety najbliżej. Ale na koniec, ja bym takiego użył sformułowania, bardzo trafnie to określił pan Marek Budzisz, używając takiego sformułowania ta samotność strategiczna. I jest to w pierwszym takim emocjonalnym jakby odbiorze oznaczałoby, że już się nic nie da zrobić, że jesteśmy sami, musimy sobie z tym poradzić. A to raczej chodzi o to, że my musimy te problemy najpierw rozwiązać tutaj, rozważyć je sobie na własnym podwórku, nie pytać za bardzo tam o zgodę, czy możemy to rozważać, nie pytać o jakieś wielkie tutaj instrukcje na zasadzie jakiejś zupełnie nieoczekiwanej subordynacji, tylko właśnie w tej takiej tak zwanej samotności, tej naszej wewnętrznej, zdecydować, gdzie są nasze interesy, jakie są nasze ambicje i po prostu jako dojrzały tutaj kraj średni tego regionu implementować. Więc to jest ogromne wyzwanie moim zdaniem, ale to sformułowanie jest absolutnie tutaj trafne i wydaje mi się, że można byłoby tutaj poddać je głębszej analizie.